Długo oczekiwane odcinki dotyczące nowych akcesoriów firmy XP Metal Detectors, nowego pinpointera MI6, nowej cewki o wysokiej częstotliwości oraz najnowszego oprogramowania 4.0. Dzięki firmie Green Camo z Lublina dostałem te rzeczy do przetestowania i w kolejnych odcinkach dokładnie przetestujemy poszczególne urządzenia i zobaczymy, co nowego firma XP Metal Detectors wprowadziła na rynek i czy są to rzeczy godne zainteresowania. Zaczniemy w tym odcinku od nowego pinpointera MI6. Ja opiszę po skrócie jego funkcje i postaram się go porównać do typowego marchewkowego, pomarańczowego Garretta pinpointera i zobaczyć, jak te urządzenia między sobą rywalizują. Czy rzeczywiście MI6 firmy XP jest taką rewolucją? Dla przypomnienia, stary pinpointer Garretta ważący 170 gramów, nowy pinpointer XP waży o 10 gramów więcej, więc nie możemy uznać, że różnica w wadze jest jakaś znacząca. 10 gramów to jest żadna waga. Natomiast jaka jest różnica na dzień dobry między starymi urządzeniami? To urządzenie ma zintegrowany akumulator. Producent podaje 90 godzin pracy. Oszukuje Was na dzień dobry, nabija Was lekko w butelkę, dlatego że 90 godzin pracy to jest tylko z panelem, którego używacie do XPDeusa. Jeśli to urządzenie ma generować wibrację czy dźwięk, czy używać tej latarki, która jest, niestety nie będzie działało 90 godzin. O tym pomówimy sobie dalej, pokażę Wam to w instrukcji od urządzenia. Natomiast ma własne źródło zasilania, jest zasilane bezpośrednio z portu USB. Myślę, że to jest dość sprawa kontrowersyjna, bo ładowarki telefoniczne i porty USB są we wszystkich komputerach, natomiast w polu, jeśli nam takie urządzenie się rozładuje, to trzeba użyć powerbank i niestety nie będzie się szybko ładowało. Ja wolę urządzenie na baterię 9V, dlatego że mam drugą w kieszeni, jak nie to podjadę na stację i w tym momencie mam ten pinpointer dalej gotowy do pracy. Tu nawet jak podłączę i jestem przygotowany, no to muszę poczekać, aż ta bateria się załaduje. Czy to jest takie rewelacyjne urządzenie i rozwiązanie w tym momencie? Nie sądzę. To jest dla mnie wada niż zaleta w tym przypadku, bo wolałbym, żeby zrobiono tak, jak zrobiła firma Minelab w urządzeniu CTX 3030 w detektorze metalu. Dała nam do wyboru, czy używamy w to samo miejsce akumulatora, który jest zintegrowany, czy używamy baterii. Możemy sobie wymieniać w zależności od miejsca, do którego jedziemy. Pamiętajcie, że w liniach lotniczych nie wolno pewnego rodzaju akumulatorów o pewnej masie przewozić w bagażu podręcznym. I tak samo też trzeba rejestrować pewne rzeczy w bagażu rejestrowanym. Wolałbym mieć taką możliwość, że ten akumulator się wyjmuje i w jego miejsce można włożyć baterię. Ale oczywiście to jest tylko pinpointer, więc też nie należy przesadzać. Ocencie sami, na pewno nie będzie 90 godzin, będzie krócej, ale zaraz przejdziemy sobie do pewnych rzeczy i omówimy to dalej szczegółowo. Dobrze, wracamy sobie do nieszczęsnego Garretta, uruchamiamy go przyciskiem. Jeśli chcemy zawęzić pole poszukiwań albo skalibrować go do słonej wody, to szybko naciskamy przycisk tutaj w celu retune, czyli kalibracji do gruntu, do gleby, do miejsca itd. Podobnie to działa w MI6, XP, nie ma problemu. I teraz najważniejsza rzecz. To nie jest urządzenie bezprzewodowe, nie działa ze słuchawkami, ma głośniczek w tym miejscu i tyle. Jakie są tryby pracy? Może pracować w trybie wibracyjnym, czyli wibruje nam po prostu w ręku i nie ma dźwięku, albo generować dźwięk sygnalizujący po prostu, że znajdujemy jakiś przedmiot. I w tym momencie, żeby zmienić funkcję, to tak naprawdę naciskamy ten przycisk przez 5 sekund. Dodatkowo możemy regulować czułość, czyli mamy 3 progi czułości urządzenia. I to wszystko, czyli są 3 progi czułości dla trybu z dźwiękiem i 3 progi czułości dla trybu wibrującego. Czyli przytrzymujemy, miga nam lampka i teraz pierwsze naciśnięcie to jest pierwszy stopień czułości z dźwiękiem, drugi stopień czułości z dźwiękiem, 3 piknięcia, teraz wyjdzie z trybu pracy, jak przestanie migać dioda i zasygnalizuje to dźwiękiem i to jest maksymalna czułość. Teraz jeśli wciśniemy ponownie, to teraz jest tryb wibracji. 2 tryby wibracji, podwójny tryb wibracji na podwójnej czułości, czyli podwójna czułość w trybie wibracji i potrójna czułość. I w tym momencie to wszystko. Proste urządzenie, nie wymaga instrukcji i to wszystko. W tym momencie możemy schować Garretta, zrobimy sobie porównanie czułości później gdzieś tam w powietrzu, czy gdzieś mierząc z miarką w następnej części, ewentualnie tego całego opisu. I teraz wszystkim tym, którzy marzyli, żeby kupić ten pinpointer i mieć go niezależnie, mogę powiedzieć szczerze, co zawsze robię na końcu odcinkach, w jakichś podsumowaniach, możecie wyłączyć ten film. Nie ma sensu oglądać tego filmu.
To nie jest urządzenie, które będzie samodzielnie działało. Ono nie jest na tyle dobre i drogie, w cenie jest niestety, żeby dało się z nim pracować jako oddzielnym urządzeniem. Czyli jeżeli ktoś myślał, żeby ona być oddzielnie ten pinpointer, to nie ma sensu. Jest wiele dobrych urządzeń, nie w takiej cenie, jaka będzie na to urządzenie. Jeśli macie XPDUSa i macie panel, to wtedy można wykorzystać wszystkie możliwości tego urządzenia. Tak zrobiła firma XP. Czyli jeśli zgubiliście to urządzenie i chcecie je namierzyć, musicie mieć panel. Jeśli chcecie szybko przestawić funkcję, musicie mieć panel. Jeśli chcecie pracować, żeby mieć 90 godzin pracy, musicie mieć panel, bo to panel daje dźwięk albo słuchawki dają dźwięk. I wtedy nikt Was nie słyszy, nie musicie zdejmować słuchawek. Naciskacie przycisk, urządzenie przechodzi w tryb automatyczny. Na ekraniku panelu pokazuje się tryb namierzenia jak pinpoint. Pokazuje się, ile baterii jest jeszcze w tym urządzeniu. I to wszystko. No niestety, takie jest życie. Jest to zabawka dla właścicieli XPDUSa i to jest tak jak z Mercedesem AMG. Nie kupicie czapki AMG, jak kupiliście samochód za $500 000? Kupicie. Na tym to polega. To jest prosta sprawa. Nie mówię, że to jest złe urządzenie. To nie jest złe urządzenie, to jest bardzo dobre urządzenie, ale większość funkcji niestety jest w panelu. Co więcej, nie wiem z jakiego powodu, obsługa z przycisku jest bardzo skomplikowana. Za chwilę o tym powiem w następnej części. I żeby uruchomić głupią latarkę, czy przełączyć tryb funkcji, to macie tu 7 programów. I te programy w zasadzie różnią się nie tak jak w garecie sygnalizacją bezpośrednią, co dany tryb czułości, czy jest dźwięku, czy wibracji oznacza, tylko trochę zmiennym tonem wybierania funkcji. Trzeba liczyć do 7, ale to nie wszystko. Żeby włączyć czy wyłączyć latarkę, też trzeba wejść w inny tryb naciskania. Czyli tak naprawdę, jeśli nie pamiętacie jak się to robiło bez instrukcji, to musicie mieć instrukcję w kieszeni. I to jest duży mankament. Ktoś, kto produkował i myślał nad designem, przekombinował w tym momencie. I co jest najgorsze, nie można włączyć latarki z panelu. Dziwna sprawa. Można regulować czułość, można zmieniać dźwięk, można zmieniać ton tego dźwięku, można rodzaj tego dźwięku zmieniać, ale to już z przycisku. Też się da z panelu. To jest taka dziwna sytuacja, kiedy te funkcje się przeplatają ze sobą, część jest w panelu, część jest w urządzeniu. Nie wiadomo z jakiego powodu wszystkie nie są w panelu i nie wiadomo z jakiego powodu część jest zostawiona w urządzeniu. Ktoś, kto robił ten design, no troszkę się zamotał w tym momencie. Uważam, że nie powinno tak być. To powinno być banalnie intuicyjne, proste urządzenie. To jest intuicyjne, proste urządzenie. To nie jest. Jeśli macie panel, praca jest przyjemnością. Jeśli nie macie tego panelu, to nie jest łatwo. Zaraz pokażę, o co chodzi. Jeszcze ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do opisywania funkcji i tłumaczenia, jak to urządzenie działa z bliska. Chodzi o holster, czyli kaburę, w której oba pinpointery są trzymane. Niestety kabura nie dotarła z przyczyn tam logistycznych. Natomiast warto podkreślić, że kabura do gareta jest kiepską kaburą, z której garet wypada. Ja już nie będę pokazywał, bo to nie jest istotna sprawa w tym wypadku. Natomiast w przypadku nowego produktu firmy XP kabura jest bardzo dobrze zrobiona. On idealnie leży i dodatkowo jest zrobiony obrotowy zawias, gdzie można sobie ten pinpointer po założeniu odpowiednio zorientować pod odpowiednim kątem. Tam są odpowiednie kliknięcia. I ten pinpointer możecie sobie dopasować, on w trakcie siadania dopasowuje do ciała. Można go gdzieś w poprzek sobie nawet założyć, gdzieś na jakiejś kamizelce czy z boku. I to jest rewelacja. To jest spory argument i to jest dobra ergonomia. Natomiast teraz przejdziemy do funkcji, pogadamy sobie o rzeczach bardziej utylitarnych. No dobrze, ale jeszcze chwila cierpliwości. Zanim zaczniemy mówić o pewnych funkcjach i pokazywać je, podsumujmy sobie ten pinpointer. Wiemy, że jest litowa polimerowa bateria ładowana przez port USB, czyli nie ma możliwości, tak jak powiedziałem wcześniej, ładowania inaczej z powerbanku. Jeśli mamy powerbank, no to niestety musimy czekać, aż pinpointer się załaduje. Czyli jeśli on się nam rozładuje w polu, no to jest kaplica. Nie ma, że włożycie sobie bateryjkę z kieszeni, musicie go załadować. Czas ładowania nie jest podany, ja nie widzę w instrukcji w tym momencie, no trzeba będzie to po prostu zmierzyć. Jest wodoodporny do 6 metrów, super. Możemy go sobie spokojnie połączyć z panelem i możemy korzystać z funkcji bezpośrednio z panelu i widzieć poziom baterii, przełączać różne funkcje, głośność, czułość i tak dalej. On się automatycznie włącza, wyłącza się cewka urządzenia. Super jest to rozwiązane. Można zmieniać tony audio, mamy tam 2 rodzaje, możemy ten dźwięk sam w częstotliwości regulować, także to jest bardzo, bardzo fajna sprawa.
Co jeszcze? No przede wszystkim bardzo ciekawa sprawa, że jeżeli mamy ten panel, to do 90 godzin pracuje. Ja później pokażę, ile pracuje bez panela, to jest zdecydowanie inna wartość, to jest propaganda, ale tak jest w życiu, ktoś sprzedaje towar i tak dalej. Działa z wersją oprogramowania 4.0, co bardzo ważne, czyli jak się pokaże oficjalnie update, musicie zupdate'ować swoje urządzenie, żeby działało bezpośrednio z waszym Deusem. Z wersją 3.2 nie działa i nie ma najmniejszych złudzeń co do tego. Teraz ciekawa funkcja. Jeśli zagubicie pinpointer na polu, no to w przypadku Garretta, jeśli był włączony, to co jakiś czas będzie wydawał dźwięk piszczący. Natomiast tutaj, jeśli macie panel, to możecie wybrać opcję odszukiwania urządzenia i urządzenie będzie piszczało, jak naciśniecie przycisk. Co jest najśmieszniejsze, producent nie raczył nas poinformować, na jaką odległość to działa. Ja zrobiłem testy, pokażę to dalej w firmie. Jeśli wcisnę z panelu tą opcję, to z 10 metrów w terenie zabudowanym, czyli w moim mieszkaniu w tym momencie, to urządzenie zaczyna się odzywać. To jest niebywała zaleta. Jeśli zgubiliśmy nawet w samochodzie, czy wrzuciliśmy ten pinpointer, wyciągamy panel z kieszeni, naciskamy, on zaczyna piszczeć, wiemy, że on jest z nami. To jest super, on ma długi czas uśpienia, cały czas działa nadajnik, więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa i tyle. Teraz przejdźmy wreszcie do tych upragnionych funkcji i zobaczmy, jak się obsługuje. Tak jak powiedziałem, nie jest to prosta obsługa i bez instrukcji nie będzie łatwo. My sobie wyjmiemy instrukcję i będziemy się nią posiłkować. Dobrze, wracamy do urządzenia. Jak widzicie, tu jest dioda, która tak jak na panelu cewki co jakiś czas miga. To oznacza, że urządzenie jest sprawne i tą funkcję pozostawił, podobnie nawiązując do cewki, producent. Teraz tak, jest 7 programów w tym momencie. 7. program, ostatni, to jest program, który powoduje, że to urządzenie pracuje z panelem, czyli cały dźwięk i namierzanie i głośność idą albo na panel, jeśli są podłączone słuchawki, to do słuchawek. Natomiast macie po drodze 6 programów i tak naprawdę te programy różnią się przede wszystkim czułością i różnią się tym, czy mają włączoną wibrację i czy mają włączony dźwięk. Tak to wygląda. Ja określę to w ten sposób. Pierwszy program to jest wibracja włączona i włączony jest dźwięk. Czułość jest niska. Drugi program wibracja i dźwięk, czułość średnia. Trzeci program tak samo wibracja i dźwięk, maksymalna czułość. To można używać z palca i naciskać z palca. Program 4 włączone są tylko wibracje, niska czułość. Program 5 tylko wibracje, średnia czułość i program 6, jak nie trudno się domyślić, też tylko wibracje i maksymalna czułość. Także tak to jest zrobione, ale trzeba mieć tą tabelkę w głowie i o tym pamiętać. No da się tego nauczyć, bo to jest 6 pozycji, natomiast nie pokazuje w momencie przestawiania tego urządzenia i uważam, że to jest troszkę rozwiązanie kiepskie. Czyli tak naprawdę zaczniemy od tego. Jeszcze ważna rzecz, jeśli nie mamy panelu, no to na panelu ja później pokazuje nam w trybie automatycznym, pokazuje nam poziom baterii na oddzielnym wyświetlaczu, tam gdzie jest ekran pinpointa. Natomiast tutaj po uruchomieniu dioda miga odpowiednią ilość razy. Jeśli mignie jeden raz, no to oznacza, że bateria już ma 30%. Jeśli mignie 2 razy, tak jak jest to pokazane w instrukcji, to 60%. Jeśli 3 razy, to 100%. Zobaczmy, ile razy mignie. 3 razy mignęła, czyli to jest w tym momencie 100%. Jest włączona w tym momencie latarka, ona się uruchomiła i możemy sobie namierzać. To jest, widzę, że teraz tryb automatyczny do pracy z XP-Deusem, czyli program 7. Dlaczego tak jest? Bo po przyłożeniu do metalowej rzeczy on po prostu nie wydaje w tym momencie żadnego sygnału. Dobrze, ja teraz zademonstruję zmianę programu. Tak samo jak w Garretcie przytrzymujemy przycisk przez 5 sekund i teraz naciskamy pierwsze piknięcie, czyli w tym momencie powinna się włączyć opcja z dźwiękiem. Tak jest. W tym momencie mamy dźwięk i powinniśmy mieć buzzer, ale nie mamy buzzera, więc spróbujemy przełączyć jeszcze raz. Drugi program. Buzzer jest teraz wyłączony w tym momencie i to jest najśmieszniejsze. I teraz do czego dążę? Buzzer jest wyłączony dlatego, że są kolejne 3 funkcje poza tymi 7 programami, za pomocą których możemy regulować włączenie tej latarki, włączenie zmiany dźwięku. W tym momencie słyszycie, jaki jest dźwięk, może być tak jak w tradycyjnym Garretcie, i możecie włączyć i wyłączyć wibrację. I to jest najśmieszniejsze. I teraz jak się uruchamia tą funkcję? Jak przytrzyma się 3 sekundy, a nie 5, jest pierwszy sygnał i po tym sygnale trzeba nacisnąć raz, żeby zmienić ton audio, 2 razy, żeby włączyć, wyłączyć latarkę i 3 razy, żeby włączyć, wyłączyć wibrację. Ja miałem naprawdę z tym spory problem, żeby to ogarnąć.
O, teraz się powinien dźwięk zmienić. Zobaczymy. A, teraz sobie akurat wyłączyłem. I właśnie do tego dążę. Jest to problematyczne w tym momencie, używanie tego urządzenia i przestawianie funkcji. Dobrze, przytrzymam przez 3 sekundy i spróbuję przełączyć. O, nacisnąłem 2 razy, wyłączyłem latarkę. No teraz sobie akurat wyłączyłem wibrację. Teraz wyłączyłem sobie urządzenie. I widzicie, to jest po prostu ciężkie, albo ja sobie z tym nie radzę, nie wiem, ale wolę urządzenie intuicyjne. Na polu ja nie mam czasu na jakieś myślenie, czy włączyłem wibrację, czy wyłączyłem. Tak jak powiedziałem, nie wszystko jest w panelu i no, ja mam mieszane uczucia. To jest świetnie wykonane, fajnie sygnalizuje, ale obsługa tego no, nie jest powalająca w tym momencie. No ale spróbujmy. Ja spróbuję teraz zmienić rodzaj dźwięku. Jeszcze raz nad tym popracuję. Jak zmienię dźwięk, to zobaczymy, jaka jest różnica. No niestety, nie wiem, czy egzemplarz jest uszkodzony. Nie udaje mi się niestety uruchomić wibracji. Pamiętajmy, że jest to wersja demo i wiele rzeczy może się zmienić. Natomiast spójrzmy sobie do instrukcji. 90 godzin, o czym powiedziałem, jest w przypadku programu 7, czyli w połączeniu razem z panelem. Jeśli używamy wibracje, to czas to jest 30 godzin. Jeśli audio, to jest 30 godzin. Jeśli audio i wibracje razem, to 20 godzin. Ale jeśli użyjemy LEDa, czyli całego podświetlenia i wibracji 11 godzin. Jeśli użyjemy LEDa, dźwięku i wibracji, tylko 10 godzin pracy na tym akumulatorze. Czyli co każde wyjście trzeba po prostu go ładować. Nie rozumiem także z ergonomii na koniec tego kapsla, dlaczego on ma tutaj taką brzydką dziurę, w którą będzie nachodziło błoto, ale to ok, ktoś od designu tym się zajął. Tak jak powiedziałem, kabura była świetna, nie powiedziałem o tym, że jeszcze jest fajna smycz do tego, dana w zestawie, więc to jest duża zaleta, że takich rzeczy nie trzeba kupować od razu. Problem z ustawieniami, no niestety, nie idzie mi, nie umiem ustawić wibracji w tym momencie, żeby pracował z wibracjami. I tyle. Ciekawa rzecz w instrukcji na koniec. Pokazany jest diagram z częściami. Części mają oznaczenie, akumulator ma oznaczenie kodowe, więc podejrzewam, że będzie można spokojnie ten akumulator dostać. Tu są 2 śrubki, będzie można sobie go wymienić. To jest duży plus, że części są zamienne, jest to pokazane w instrukcji. Dobrze, przejdźmy do obsługi z panelem, no bo to jest urządzenie bezprzewodowe. Każdy chce pracować na tej zasadzie, że nie musi zdejmować słuchawek do używania pinpointera. Może sobie regulować bezpośrednio z panela od wykrywacza. To jest ta zaleta, to co powiedziałem. Jeśli ktoś kupił do Xpedeusa, to jest urządzenie dla niego, to się będzie sprawdzało. Zaczynamy, pokazujemy, jak wygląda to na panelu, jak dodać, jak uruchomić. Dobrze, zaczynamy, uruchamiamy panel. Wersja oprogramowania to jest beta 17, wersja 4.0, tak jak powiedziałem, tylko z tym softem chodzi pinpointer. Wchodzimy w zakładkę opcje. Szukamy zakładki dotyczącej pinpointera. Wybieramy. I każe nam włączyć pinpointer i trzymać przycisk przez 8 sekund w celu sparowania. I pojawił się komunikat, w tym momencie urządzenie jest podłączone. Można oczywiście je wykasować. W tym momencie urządzenie powinno już działać nam automatycznie. Proszę, pojawia się po naciśnięciu włącznika, pojawia się ekran pinpointera. Panel w tym momencie wydaje dźwięk. Jeśli wyłączymy, w tym momencie się wyłącza cewka, która jest podłączona, czy jest odcięcie prądu od cewki. Pyk. Wyłączymy sobie. Proszę. I przechodzi z powrotem do głównego menu. Dobrze. No dobrze, ale jakie są opcje sterowania? Uruchomimy sobie. Mamy zakładkę menu i możemy regulować czułość. Teraz jest ustawiona na 7. Proszę bardzo, to jest czułość 50 w tym momencie. Jest bardzo czuły, jeśli ustawię go z powrotem na 7 czy 1. Proszę, to jest cisza. Proszę, możemy sobie zmienić ton. Mamy podaną częstotliwość. No zejdźmy gdzieś brutalnie na samo dno. Zmienia się to tonalnie. I teraz można regulować audio. Teraz jest w trybie pitch.
ale można sobie zmienić na zwykłe bipanie i w tym momencie cały czas tonami, prawda, możemy jest inny rodzaj dźwięku. Pełna obsługa praktycznie, oprócz cholernej latarki i braku przestawienia wibracji. Nie rozumiem, dlaczego producent tak strzelił sobie w kolano w tym momencie. Jest to bardzo dziwna sytuacja, dlatego że no, wydaje mi się, że powinna jednak ta opcja się znajdować tutaj, uruchomienia latarki i wibracji. Tego nie ma. Mam nadzieję, że w pełnym softie to będzie i dlatego ta premiera jest przesunięta, trwają jeszcze jakieś prace i to jest po prostu wersja niepełna. Też to tak traktujmy, po prostu. Dobrze, teraz najważniejsza funkcja, którą możemy użyć, czyli funkcja szukania urządzenia. W tym momencie zgubiliśmy urządzenie, wchodzimy do zakładki, urządzenie jest wyłączone, prawda, ono też automatycznie się wyłącza po jakimś tam czasie pracy. Wybieramy sobie pinpointer i jest opcja Research. Pewnie będzie polska wersja językowa. Wybieramy sobie tą opcję Research. Proszę. Od razu pinpointer zaczyna nam pikać i sygnalizuje znalezienie. Musimy go po prostu wyłączyć przyciskiem. Ja zaniosę teraz pinpointer do drugiego pokoju i zobaczę, czy będzie się po prostu odzywał, albo przejdę, a może lepiej, przejdę w tym momencie, w trakcie nagrywania, przejdę po prostu do drugiego pomieszczenia, to jest jakieś 10 metrów dalej i spróbuję użyć tej opcji, zobaczymy, czy to zadziała. Jak widzicie, działa to rewelacyjnie. To było około 10 metrów. Ja go wyłączę, żeby on tutaj nam nie szalał. Także to się sprawdza w pełni. Myślę, że urządzenie, jeśli chodzi o zestaw z Xpedeusem, będzie bardzo fajnym uzupełnieniem. Natomiast jeśli chodzi o samodzielny pinpointer i obsługę z przycisków, to jest to moim skromnym zdaniem nieporozumienie. To jest koniec tego filmiku. Zapraszam do drugiej części. W drugiej części postaram się porównać bezpośrednio osiągi tego urządzenia na pełnej czułości. Będę używał panelu, bo jestem leniwy, nie chcę mi się z tym wszystkim bawić dokładnie. Jak wiecie, z palca macie tylko 3 czułości, z panelu jest od 0 do 50. I postaram się zobaczyć, jak widzi w ogóle rzeczy ten pinpointer. Małe, drobne, większe, jak sygnalizuje, jak jest czuły i na jaką odległość. To oczywiście to są mało miarodajne testy, bo nie odbywają się w glebie, no ale da nam to jakieś pojęcie, porównamy sobie do naszego garecika.